Zaraz będzie film, ale zobaczcie, włóczymy się z Bondem, robimy sobie rekonesansik i zobaczcie. No matka natura po prostu nas zaprasza, żeby tutaj tylko położyć szmatę i można mieszkać. Tu dzisiaj nie będziemy mieszkać, ale będziemy mieszkać w okolicy. Chodźmy nagrać jakiś film. To jest dupka szyszki. Mechać go, wariacie. Całkiem przyzwoita. Jest 8 lutego, jest 0 stopni, piękne słońce, jest brda, jest Bondo. Bondo wziął sobie glamour camping, czyli hamak, plandekę, podpinkę. Ja wziąłem plandekę budowlaną za 24 zł, ale w kamuflażu wojskowy kocyk. Karimatę, którą sobie kupiłem kiedyś tam, taką harmonikową. Czasem warto sobie przypomnieć. Posmakować trochę dyskomfortu, żeby docenić komfort. Ale jest tak cudnie. Zapraszamy na film. Bunch of redneck Robin Hoods. Bunch of redneck Robin Hoods. Hey, we're living good. Back in the woods. O, tu będzie ok. Nie wiem, czy jestem zasłonięty od wiatru, ale chyba tak. Panel sprzętowy. Bieda bushcraftera. Plecak, nie pamiętam, austriacki. 80 zł, demobil. Żeby mieć w czym nosić graty. Kalimata, kupiłem ją głównie dlatego, że po pierwsze jest harmonikowa, więc łatwiej się na niej siada też, bo się nie roluje. Jest trochę szersza, bo te kalimaty 50 cm czy 55 to niech ich szlak. Między łopatkami się mieszczą ogromnie, te kalimaty takie klasyczne, powiedzmy wielkościowo. A ta jest 60 cm ma chyba, czy 62 i 1,88 m długości. No to też nie jest za długa, no ale jest dłuższa. 60 albo 70 zł. Plandeka. Wczoraj dorobiliśmy z Bondem oczka, nagrałem o tym shorta. To jest plandeka budowlana, 85 albo 90 gramów na metr kwadratowy. Żeby spać w lesie, trzeba mieć spać na czym, w czym i pod czym. I to jest 3×3. Chcę dzisiaj sobie rozłożyć takie, pokazać Wam zamykany namioto tarp. I niestety 3×3 jest trochę mała. Jakby było 3,5 na 3,5, to przy tej kalimacie bym się mieścił cały. A tak to tutaj różek będzie mi wystawał, ale ma nie padać, więc nie będzie mi to specjalnie przeszkadzać. Problem tych planek budowlanych jest taki, że najczęściej nie mają oczka na środku boku. Są na rogach oczka i później jeszcze w dwóch miejscach. A dużo rozstawień plandek jest takich, że właśnie jest potrzebne to oczko na środku, więc dobiliśmy. Bo wiadomo, te oczka się i tak wyrywają po czasie. Patenty są dwa. Po pierwsze, żeby sobie dobić oczko, to trzeba nakleić taśmę. Ja nakleiłem akurat, to jest taka szmaciana Tesa. Wydaje mi się, że jest trochę lepsza niż duct tape, ale też robią ludzie duct tape. Otwór 12, zresztą jak sobie zobaczycie shorta, to tam jest. I dużo ludzi jak mocuje plandekę, no to wiadomo, robią sobie pętelki z parakordu czy z innego sznurka. Można też z gumki. Gumki są o tyle dobre, że trochę amortyzują. Ale wystarczy wziąć pętelki i przełożyć gałązkę, nie? Zrobić sobie takie rygielki, o, to wtedy nie obciąża tego kółka w jednym miejscu i nie ciągnie, tylko ten rygielek będzie się opierał i zawsze to trochę to kółko mniej dostanie w dupę i dłużej wytrzyma, no bo to nie jest rozwiązanie na całe życie. Kocyk, chyba szwajcarskiej armii, 100% wełna, ale on nie jest za gruby, dlatego sobie wziąłem też śpiwór, bo teraz jest 0, a w nocy ma być chyba -4. Plus jest taki, że przy ognisku nie ma stresu, no bo jak na poliestrowy czy tam jakiś inny sztuczny śpiwór spadnie iskra, no to dziura, nie? 119 zł kosztował, był dosyć drogi, ale 100% wełna. Te wojskowe polskie często są 80% wełna, a 20% chyba tam akryl czy poliester. Żeby się zabezpieczyć na ciepełko, wziąłem sobie Fjorda Nansena. Nie wiem ile teraz kosztuje Troms, bo to jest Troms ten wide dla nienachalnie szczupłych. Teraz to jest koszt 350 zł może. Najdroższy element, nie ekwipunku. Czasami jak się śpi w lesie, normalnie, komfortowo, w hamaczku, pod plandeczką, lekko i tak dalej, to warto sobie przypomnieć. Po pierwsze się doceni później takie normalne spanko, wygodne, ekskluzywne, a po drugie jak się śpi w takim prostym zestawie, to też trochę mniej się przykłada wagi do tego wszystkiego, a bardziej można do tego, a jest do czego przyłożyć tu wagę. Jak się rozbije w ten sposób, jak chce się rozbić, do tego przy drzewie, też będę miał podłogę zintegrowaną i można się zamknąć w tej plandece, bo to taki clean. Mam More Heavy Duty, bo sobie ostatnio zamówiłem za 69 zł, bo znalazłem dobrą cenę na Allegro. No, wziąłem ten toporek z Julii,
za 40 zł, bo wiem, że Wam wiszę film o toporku i o pile, ale wziąłem sobie właśnie i toporek, i tą piłę Hardheada za 21 zł z Julii, żeby ją sobie tutaj trochę potestować. Ten plecak jest spoko, oczywiście nie jest wygodny jak plecak turystyczny, oczywiście nie jest wygodny jak plecak ze stelażem, to grucha, nie? Miętka, taka 80-litrowa grucha z miękkimi plecami, więc trzeba bardzo dobrze uważać, jak się go pakuje, bo jak włożycie coś nie tak, i to będzie na przykład nalgenka albo butelka, albo coś, co ma twardy element, to ten element na 100% wypadnie na samym środku pleców i całą drogę będziecie go czuć. Czasami dobrze jest wziąć kalimatę i ją sobie rozłożyć tutaj, żeby chociaż mieć taką, jak w ultralightowych tych plecakach, nie? Się robi, wsadza się matę do spania, żeby trochę usztywnić plecy, ale właśnie, żeby zabezpieczyć plecy przed tymi takimi wybojami, no. Daleko mu jest do super wygodnego plecaka, ale jak się w takim stylu biwakuje, to się nie chodzi 30 km dziennie, nie oszukujmy się. Dobra, to najpierw rozbijamy spanie. W ogóle jest dużo nowych widzów. Chyba dzięki temu nożu z Lidla za 25 zł. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, witajcie na kanale Ekwipunek dźwigany codziennie. To wasz ja, czyli Marek. A gdzieś tam Hasabondo, bo szuka sobie kijka. Rozłóżmy spanko. Fajne rozstawienie tarpa, bo ma podłogę, bo można się zamknąć, jakby wiało na przykład czy coś. No i ta plandeka też nie jest super ekstra, nie jest wytrzymała, ale jak polecą na nią iskry z ogniska, to też nie ma tragedii, duct tape i cześć, a jak sobie kupicie plandekę za 500, no to się na nią bardziej uważa, nie? No chyba, że się ma kupę siana i wtedy się nie uważa, bo się wymienia plandeki za 5-6 stów, tak jak te za 24 zł. Ale tych się od razu nie wymienia, to się naprawia po prostu. Mam chyba dobry pomysł na pałcza do mory, do pochwy, żeby ją trochę stuningować, ale nie wiem, czy mam rację, więc muszę sobie to najpierw sprawdzić. Jak sprawdzę i okaże się, że mam rację, to Wam pokażę. 3 mocowania najpierw do podłogi. No dobra. To weźmiemy sobie 3 rygielki i zrobimy sobie 3 po prostu pętelki. O. Bondo ostatnio na Allegro zamówił dobre gumki. Tak. Co? Co ty gadasz? No to bezplandekowo. Okazało się, że Bondo nie spakował plandeki. No to bezplandekowo. Przecież ma nie padać, nie? Ma tutaj ale na rogach tylko, nie? Ma takie wzmocnienia plastikowe. Może, ale te oczka do zabitu, to pijany Chińczyk jest zabijać. Ale może będą działać. No i chodzi mi o to, że jak byście przywiązali sznurek, załóżmy tam powiedzmy tak, nie? No to oczko jest tutaj targane mocno, a jak się włoży rygielek, taką blokadkę po prostu, nie? O, inaczej się ta siła rozkłada i trochę mniej dostanie w dupę. To teraz faktycznie przypnijmy plandekę, żeby nas noc nie została. Zewnętrzną stroną do ziemi. O, jeden bok naciągamy po prostu. I po to jest nam też potrzebne oczko na środku. O. Trójkątnie, prostokątny to musi. Tu sobie damy odciąg do drzewa i teraz tu mamy ścianę. Tu będzie odciąg. I tu mamy zamknięcie. W razie czego, ale to nie trzeba tego zamykać, może być tak. Robiłem sobie symulację w programie graficznym. Rozłożyłem plandekę 3×3. Zrobiłem trójkąt prostokątny, czyli 1,5 metra na 3 metry na twierdzenie Pitagorasa. I to samo zrobiłem 3,5 na 3,5. I w tym mi wystaje róg, a jakby było 3,5 na 3,5, to będzie akuracik, jeszcze będzie trochę miejsca. Tylko tak symulacja, poza tym mówię, nie ma padać, więc moje stopy będą bezpieczne. Jakby padało na karimatę, która by wystawała spod plandeki, no to będzie lecieć, wiecie w którą stronę, nie? Nigdy nie wyleci na zewnątrz, zawsze wleci do środka. No, zrobimy odciąg teraz. Co jest najważniejsze przy używaniu sznurka? Żeby go niepotrzebnie nie ciąć na małe kawałki. Masz jakąś grubszą gałąź pożyczyć? To tylko odważnik, na razie. Korci mnie zrobić odciąg tutaj jeszcze. Dla tych, którzy nie znają starego harcerskiego sposobu, odciąg na kulkę albo na szyszkę w tym przypadku. To tak zróbmy. Żeby zrobić odciąg na tak zwaną kulkę, potrzebujemy pętelkę i rzeczoną kulkę, tudzież szyszkę. Oto szyszka. Najważniejsze, żeby nie miała cycuszka, bo chcemy, żeby była jak najbardziej okrągła. To jest dupka szyszki. Bierzemy sobie pętelkę i robimy tak. Pętelkę przez dupkę szyszki, znaczy przez całą szyszkę właściwie. Szyszka jest po to, żeby nie uszkodzić plandeki, nie? Czekaj, bo chciałbym, żeby to było dobrze widać. O, widać?
Można sobie odciąg zrobić teraz tutaj, nie? On będzie trzymać. To nawet przy takiej zwykłej nylonowej plandece zadziała. Może nie jest to na każdy raz, bo w końcu to też pierdyknie. A jak się przetrze, to obok można zrobić, a tą dziurę załatać. No coś za coś, nie? No to jest akurat pod górkę, więc jest spoko, bo jakby było nie pod górkę, to bym jeszcze dodał kijka, nie? Kubatura jest powiększona. Parakord poszedł od tej strony. Jest tak samo zamocowany, proszę. Oto dowód. A tu jest, żeby nie marnować sznurka. A tu jest związany jak knaga. Zablokowany. Nigdzie się nie wybiera. Chyba że się wybierze razem z tym sękiem, no ale to wtedy mi się zawali chałupa na łeb. Dlatego dobre plandeki, te wszystkie nylonowe mają na środku też pętelkę, albo kilka nawet na grzbiecie, bo to dużo zmienia w większości ustawień. Generalnie nie jest źle. Jestem zadowolony. Walnijmy tam szybko kalimatę i pomożemy się Bondowi rozbić. O, nie ma tragedii. Tu jeszcze na plecach jest miejsce. Jak ktoś kojarzy Super Shelter Morsa Kochańskiego, to nie jest to samo, ale jakby zrobić na przykład z tyłu folię NRC, a to by było na przykład przezroczyste, to mogłaby być namiastka, nie? O proszę. Tu nawet można sobie spiąć. 3,5 na 3,5 jest optymalna, żeby też nie dźwigać. 4 na 4 to by była taka chałupa, że można zaprosić ludzi na parapetówkę. Nie wiem, czy ktoś nie przyjdzie z gminy, żeby was obciążyć podatkiem gruntowym, nie? Jak sobie rozbijecie taką. Ale na pewno wygodnie. Ale nie próbowałem, więc nie będę mędrkował. Nie mogę, nie? Na tego flaka patrzeć z boku. Prosi się, żeby był o tu. O! Dobra, OCD na żartę. Jakby tu dał cięższą gałąź, to nawet nie trzeba jej przypinać. A to jak zaczyna deszcz, czy krąży deszcz, czy wieje, czy coś, to dużo daje. To najlepiej w ogóle się ustawić tym klinem do wiatru. To co, wieszamy ciebie? Jak pirata? Pan Bondo klasycznie, prawie klasycznie, bo bez plandeki. Za luźno było dzisiaj w tym plecaku, ale mówię, a fajnie. Ultralight. Jeszcze napcham żarcia, jak zwykle. Picia się dużo weźmie, jak zwykle na górę. No tak, Normalnie. no tak. Dajcie pół. Na jakiej wysokości? Nad tym. Tam jest Dobra. zaznaczone. Obrzywiczone mocno masz, nie? No już trochę wisiały. Schód będzie tam. Reguły rozbijania obozu, skąd wieje, złamasy, suche drzewa i tak dalej, to jedno, ale jak będzie ładnie obóz na zdjęciach wyglądał przy wschodzie słońca, to drugie. Zimno się zrobiło, jest po 6. Ostatnio ktoś pod filmem mi napisał, że kiedy z Julii toporek i piła. Wzięliśmy dzisiaj ze sobą, specjalnie tak jak wam powiedziałem, nie odpakowywałem bez was. Piła odpakowałem, ale jest nieużywana, przysięgam. Zaraz będziemy ją dopiero pierwszy raz używać. Jak się człowiek przyzwyczai do Big Boya, to... A toporek, tak jak popatrzyliśmy na to, co widać, no to kurczę, stylisko jest naprawdę spoko. To jest orzesznik amerykański, czyli hikora, papier oryginał. Chcesz ją zobaczyć, głowicę? Ona ma trochę krótką krawędź nącą. To jest toporek, który kosztował 39,90. To tak naprawdę to styliska z orzesznika tyle kosztują. To stylisko jest przyzwoite. Słoje są proste. Nigdzie nie ma żadnych ubytków. Kurde, nawet otwór ma sfazowany rad. Będzie pewnie trzeba ją przetrzeć papierem ściernym, zanim się ją zaolejuje. Bo wiecie, jak się olejuje, nie? Stylisko w nowym toporku czy w siekierze. Dzień w dzień przez tydzień, tydzień w tydzień przez miesiąc, miesiąc w miesiąc przez rok, a później już co rok. O Jezu, ale obsadzenie to no trochę tu zabrakło. W tym uchu to stylisko nie doszło, jeszcze tak z dobre 5 mm brakuje. Ale zalane jakimś takim też plastikiem. Głowica jest doszlifowana tak se. Krawędź nąca mogłaby być równiejsza, ale tragedii nie ma. Zobaczmy, co one są warte, żeby jak będziemy o tym gadać, żeby nie gadać po próżnicy. Jakbyś mi udostępnił na chwilkę pieńka, to ja bym sobie tylko uciął ten, żeby zrobić sobie ala soperkę, żeby zrobić miejsce na ognisko. To zapraszam. Ty! Wiesz, nowa, nie? Nie wiadomo jak długo to potrwa, ale... Wściekłe pięści węża. Nieźle. No wiesz, to jest piła ogrodnicza do gałęzi, nie?
To nie będzie szło jak Big Boy, że sobie odbidy opierdzielisz naprawdę 300 cm klocek, nie? W kontekście zbierania drewna na opał, żeby przetrwać noc, mówi się o najgrubszym drewnie grubości nadgarstka. No dobra, to jest nadgarstek nas sprzed 10 lat, ale tutaj jest tak jak teraz. W tej chwili to bym powiedział, że tak. Spróbuj teraz tą Agresja cięcia spoko, tylko że no wiesz, no właśnie, to jest kwestia... długości. No, tylko żeby tu się... Co? Może jest krótka, ale jest hard head. Uspokój się, dobra? A tu jest prawie nowy brzeszczot. Ale sam brzeszczot kosztował 189 zł. Ostatnio kupiłem do Laplandera. Kosztował 46 zł. Tajimy kosztował 3 dychy. 1/3 piły. Nie wiem ile teraz kosztuje, trzeba sprawdzić. No ale najtaniej znalazłem 189 zł. No tutaj to tak porównywać 1 do 1 to nie ma co, bo to by była bzdura. Musimy porównać, wiesz co, Tajimę i Laplandera. Nie będę ci przeszkadzał, ja sobie biorę to i sobie to naostrzę toporkiem. I okrzesam trochę. Jakbyś jeszcze trochę szybciej, to byś od razu rozpalił. Gdzieś sobie tam. Widziałem bardziej stabilne rzeczy. Ej, ale nie lubię takich rzeczy robić tak trochę na pałę. Niektóre można, ale zabawy z toporkiem ja widziałem, jak się mogą skończyć. Bardziej łamie chyba. Na pewno go trzeba podostrzyć. Ale wziąłem kamyk. Do sosna, nie? Szczyt marzeń dla prawdziwego toporka. Ale z drugiej strony nie oszukujmy się, to... No on jest tępy po prostu. Czyli fabrycznie ostrość jest taka sobie. Wiecie dlaczego tak się dobrze robi? W razie czego coś pójdzie nie tak, to ona się zatrzyma niedobrze, bo w piasku. Ale lepiej niż w kolanie. Ta praca na kolanie ma sens, nie? Jeżeli pracujemy toporkiem gdzieś tam tak terenowo, bez odpowiedniego pięka i tak dalej, nie? Trzeba go naostrzyć, żeby go rozmawiać o nim. Się trochę bawię, ale chcę zobaczyć właśnie jak on się zachowuje, ale... Musi być ostry, żeby się jako tako zachowywać. Tylko chyba jest sensowniej wyprofilowane jak na te malucha takiego, jakbyśmy porównywali. A mam, więc możemy porównać. To się przyda. Trochę segregowałem. Tak. A to są ciemne czy jasne? Najmniejsze, mniejsze, średnie. Ach, powinienem to zmechacić, kurczę. Mechać go, wariacie. O Jezu, panie. Kto to tu tego wosku nawalił? To są te najmniejsze, dobra. I najbardziej lubię naprawdę to jednospanowe ognisko, że wiesz, masz podpórkę, a jak się dobrze ustawi i się tym grubszym zasłoni od wiatru, to jeszcze do tego to pomaga. Icer. Może tego nie wiecie, ale my z Bondem działamy na zasadzie kontrastu. Po prostu ja jestem normalny, a on jest dla kontrastu. Bondo, a nie było suchych? To miała być moja sypialnia, a nie wędzarnia. Oczyszczenie. O panie. Ta, widziałem taki film, kurde, połowa wioski nie przeżyła. A się narąbałem. A dopiero 19. No dobra, To wybrzydza. ten nie pali. Zajmiemy się ogniskiem, za chwilkę wracamy. Chyba, że nie, bo się uduszę na przykład. No to wtedy Bondo wróci sam. Tego normalnego już nie będzie. Nie wiem, czy wszystkie są takiej dobrej długości, bo... Może nie jest pięknie. Ale to jest krzywo. No to Ale tu te widełki to takie słuszne. czy było napisane coś, żeby nie pobijać? Tak, jest na nalepce. Ale wiesz, Okej. może to jest tylko sugestia. Tu, nie? Tak? Trochę długi. Beaver cut, czyli jak małym nożem opitolić grubszy kawałek gałęzi. Jak bubr. Po prostu.
Masz bajkę o sprzęcie? Nie ma takich bajek, to wszystko prawda. 2, 4, 6, 9. Cholera, znowu 4 dla ciebie, 5 dla mnie. Ale mamy 2 paczki, następną paczkę zrobimy, że 4 dla ciebie, 5 dla mnie. Dobra. Nie, ja wiem jak nas pogodzić. Zrobię tak, żeby było 8 plasterków. Patrz jaki ci oścień załatwiłem. Też jeszcze powinien wytrzymać, bo złamany, ale jeszcze taki półzielony. Pa. Tylko sobie na ostrze. Właśnie, a propos regulacji, masz ten toporek gdzieś tam? O, tam jest. Rozłożyłem. Trzymam. Dobra. Multitasking. Ta. Jesteś jak Pentium. Nie. Drogi i się zawieszasz. Aż zrobię zdjęcie. Powstrzymaj się chwilkę. O Jezu, tylko dym widać. Leci prosto w aparat. Robimy płaskie. Będzie. Jeszcze tutaj tak. Bo jest pod... No już. O. Kurczę, fajny ta morka. Nie powinienem tego mówić, nie? Ale w sumie dawno nie miałem nowych wrogów. Zobacz. O Jezu, nic nie widzę. Zeberka. Kiedyś koszt 70 zł, ale dostałem od żony na urodziny albo gwiazdkę, nie pamiętam teraz. O. Co to było? Jak możesz nie pamiętać? Ale pamiętam od kogo? Ja nie wiem, czy one w ogóle teraz jeszcze są gdzieś do kupienia w Polsce. Dawno nie było. Masz litra. Dobrze haczyk wbiłeś? Raczej tak. Widzisz? I kurczę, ludzie nie uważali na fizyce, bo mówili, o, to nam się nie przyda. A później się zaczął interesować bushcraftem i dupa. Jaki OCD, wariacie. Ustawić wodę jeszcze, czy nie? Czy po jajecznicy? Coś ciepłego? Zapraszamy. A czy jeszcze chwilka, bo to jest proces, to musi potrwać. Pochwalę się twoim przyprawnikiem, mogę. Taki ładny. Słuchajcie, opowiem wam historię. Bondo oczywiście narzekał na ilość miejsca w przyprawniku zwykłym. I zrobiłem mu przyprawnik XL. Jest już w sklepie, prawdopodobnie, jak to oglądacie, bo postanowiłem to wrzucić. I nazwać go Bondo Przyprawnik. Dla ludzi o słusznych zainteresowaniach kulinarnych. Cytat z Julie Child. W środku są 4 butle, ale po pierwsze są plastikowe, a po drugie mają 50 ml. To będzie śniadanko. No mam nadzieję. Wczoraj nie wiemy, jak to się stało, że nam prąd ucięło. Siedzimy, za chwilę patrzymy, śpimy. Zjemy razem śniadanku, co wy na to? Policzmy teraz, ile jest wart sprzęt, który nie trzeba go mieć, ale który spowoduje, że się dosyć wygodnie można pobawić w bushcraft albo w turystykę leśną, albo we włóczęgę. Bez części tych rzeczy to w ogóle można się obyć. Część może być jeszcze tańsza. Toporek, nie wiem, czy jest coś wart, trzeba go naostrzyć. Toporek 4 dychy, latarka staroć z Decathlona 3 dychy, piłka 21 zł, Mora Companion Heavy Duty kupiona w bardzo dobrej cenie na Allegro za 68,90, pamiętam. Patelnia 20 Spinwar przerobiona własnoręcznie na patelnię ze składaną rączką 24 zł. Sztuciec, tu w tym przypadku widelec z zestawu Julii, cały zestaw nóż, widelec, łyżka kosztuje 29 zł, ale są ciulowate, bo są trochę miętkie. O, więc... Ale może być łyżka z domu. Rolka sznurka z 10 zł. Kubek z pokrywką stalowy, nowsza wersja, bo ma metalowy cypek, a nie plastikowy jak kiedyś, 8,90. Różnice w wadze kubka z pokrywką tytanowego 550, 750 i tego. W granicach 5 gramów jest różnica. Dobra, mają składane rączki. Ale to dosyć drogie składane rączki. Zebra stara, ona ma z 8 lat, jak nie lepiej, z 10, ale to może być jakikolwiek czajniczek, kociołek czy coś. Rękawice robocze, w tym przypadku ocieplane, kork, 24 zł.
I dzisiaj mi uratowały kciuk, bo mi się wbił sęk, ale na szczęście zacząłem na rękawicach. Myślicie sobie, a bushcraft to by trzeba kupić jakieś fancy krzesiwo kowalskie, takie z stali, tam to pewnie ze 100, ale można wziąć kawałek złamanego pilnika, oto on, darmowy powiedzmy, krzemienia i świetnie daje radę. Oto dowód. O, nie wiem czy będzie widać, ale... O, czekaj. To trzeba zabrać, bo jak ktoś na to nadepnie, to jak na nóż. Ale działa. 0 złotych. Pytanie, czy w ogóle toporek w naszej działalności jest niezbędny. Kalimata 6 dych, a mogła być połowę tańsza. Kocyk ten akurat 119 zł, nie był tani, ale jest 100% wełny. Śpiwór, chyba z 300, nie wiem ile teraz kosztuje Fjordnansen zimowy. A jak ognisko będzie bliżej, to kocyk wystarczy. Myśmy sobie ten obóz tak rozbili, żeby też się ruszać, no i żeby też móc nagrywać, nie? Żeby się nie potykać po prostu. Bo ognisko było trochę za daleko od top plandeki. I plandeka 24 zł. To 8 dych. Co by można jeszcze obcinać? Ja bym tu nie obcinał nic, No ale nie? to masz jednorazowe wyjście, tak, jednorazowy koszt tak naprawdę w większości przypadków, nie? No tak, ale to nie jest kupione od razu. Nie? Apteczka jeszcze jest, bo apteczka powinna być zawsze, ale kosztu nie liczymy, bo to zależy co jest w środku. Tak to wygląda. Pakujemy tobu i ruszamy w drogę. Myślę, że nie ma tragedii. Jakbym chciał być wygodny, to wywaliłbym ten plecak, bo ten plecak jest niewygodny. Plandeka jest o tyle niewygodna, że po pierwsze te oczka nie są tak wytrwałe jak w plandekach mocowania zwykłych. Największym minusem tej plandeki jest jeszcze to, że ona straszny wydaje dźwięk, jak się człowiek rusza, jak zawieje i tak dalej, bo ona tak chwarszczy. Ale to można tuningować. Następnym razem sobie policzymy taki optymalny, dla nas przynajmniej, zestaw do biwakowania, powiedzmy. Można by było taniej, ale jak się ma mniej więcej te same zestawy, mieć na czym spać, mieć w czym spać i pod czym spać, w czym to przenieść, a reszta to już dowolna, zależy co chcecie robić. I to wcale nie jest takie ciężkie i tutaj można dużo zrobić. Przy użyciu tych narzędzi i tych pojemników i tego wszystkiego to można zrobić właściwie wszystko w lesie. Przy pomocy tych narzędzi zrobicie sobie każde inne narzędzie też, prawie. Pakujemy się i uciekamy. Było świetnie nad Byrdą, bo tu jest po prostu cudownie. I cieszymy się, że z nami żeście pobiwakowali. Nie zrobiliśmy lampki z butelki i nie zrobiliśmy tego o ogniu, ale tego o ogniu bullshitu to sobie oddzielnie nagramy, żeby trochę odczarować to wszystko. Chyba trzeba to zrobić po prostu. Szczególnie dla tych, którzy dopiero oglądają i chcą zacząć i się przerażają trochę, że o Jezu, ile tego jest i to w ogóle takie drogie, nie? I trudne i w ogóle... I musisz to, musisz tamto, musisz to, powinien... Nie będziemy tak robić. No, dziękujemy bardzo, szanowni państwo, za uwagę. Szacuneczek.